Cześć, witam bardzo gorąco, tutaj Justyna, 10 minut spokoju. Nowy rok zbliża się wielkimi krokami, a jak powszechnie wiadomo, nowy rok, nowa ja. Tak, mamy mnóstwo planów, mnóstwo rzeczy do zrealizowania. Mamy nowy piękny planer, w którym będziemy oczywiście wszystko zapisywać. Mamy wsparcie przyjaciółki, bo przecież będziemy w tym razem. I co? No i nic. I jak zwykle co roku pod koniec stycznia spada nam motywacja, a już w lutym czy w marcu w ogóle zapominamy, że mieliśmy jakąkolwiek listę noworocznych postanowień. Dlaczego tak się dzieje? Otóż wrzucamy na swoje barki zdecydowanie za dużo. Musimy podejść do tematu z głową, systemowo i właśnie dzisiaj z tematem noworocznych postanowień się rozprawimy. Mogę się założyć, że na liście waszych noworocznych postanowień jest bycie szczuplejszym, bycie zdrowszym i już na pewno 2 stycznia wjeżdża dieta. Uwaga, już wam od razu mówię, to się nie może udać. Nasz organizm nie może się od tak przestawić nagle na przyjmowanie znacznie mniejszej ilości kalorii. I tutaj nie ma znaczenia, czy gotujemy sami, czy mamy dietę pudełkową. Znacie kogoś, kto nie podjadał na pudełkach? Bo ja naprawdę nie. Zresztą sama, kiedy korzystałam, to też podjadałam, bo na przykład danego dnia nie miałam ochoty na sałatkę, która była na kolację, albo najnormalniej w świecie byłam głodna. Dlatego zamiast wprowadzać drastyczne diety, zwróćmy uwagę na to, co ląduje na naszych talerzach. Zwróćmy uwagę na jakość naszych produktów i wyeliminujmy te, które nam po prostu szkodzą. Czy to jest za dużo węglowodanów, fast foodów, słone przekąski, a może słodkości. Ja doskonale wiem, że gubią mnie słodycze i okej, może nie będę z nich rezygnować całkowicie, ale myślę sobie, że taki jeden słodyczowy dzień w tygodniu chyba będzie okej. Karnet na siłownię opłacony na pół roku do przodu? Kto się dał namówić na tę opcję? Bo ja oczywiście, że tak, chyba wszyscy tam byliśmy. Jakiś czas temu kupiłam karnet taki otwarty w szkole jogi, która znajduje się 300 metrów od mojego domu. I wiecie, ile razy byłam? No myślę, że mogę je policzyć spokojnie na palcach jednej ręki, więc naprawdę nie łudźmy się, że będziemy ochoczo śmigać na siłownię, na jogę czy też na inne aktywności. Zresztą nieraz tutaj podkreślaliśmy, żeby zastosować metodę małych kroków. Naprawdę, zmotywujmy się, zmobilizujmy te 15 minut, ale codziennie, regularnie robi robotę. W myśl zasady nowy rok, nowa ja, chcemy nieco inaczej wyglądać, chcemy zmienić swój styl i oczywiście rzucamy się do sieciówek na te wszystkie przeceny, a później okazuje się, że lądujemy z ciuchami, które tak naprawdę mamy już w szafie, tylko w innym kolorze, albo że te ciuchy tak w domu jakoś już nie leżą tak dobrze jak w sklepie. Jeżeli rzeczywiście chcecie zmienić coś w swojej garderobie, to właśnie od tej garderoby zacznijcie. Zróbcie porządek w szafach, wyselekcjonujcie te rzeczy, które lubicie, w których czujecie się dobrze. Jeżeli są takie, które już wam nie służą, to spróbujcie dać im drugie życie. To może być też świetna okazja do tego, żeby zorganizować babskie spotkanie i wymienić się ciuchami. A jeżeli już posprzątacie całą przestrzeń i zobaczycie, czego wam brakuje, to z konkretną listą proponuję udać się na zakupy. Zresztą tak też jest w przypadku zakupów spożywczych i tej naszej diety i dbania o siebie. Trzeba mieć listę zakupów, bo inaczej kupujemy za dużo, wydajemy za dużo i marnujemy za dużo jedzenia. Mogę się założyć, że na liście waszych noworocznych postanowień jest też czytanie większej ilości książek i od razu sobie zakładamy, że przeczytamy 1 książkę tygodniowo. Jasne. I tutaj dokładnie działa ten sam schemat, co przy tych ćwiczeniach, mało, a regularnie. Wystarczy kilkanaście stron dziennie, a nawet jak nam się nie chce czytać danego dnia, bo tak też może być, odpuśćmy. Czytanie ma być przyjemnością, a nie obowiązkiem. Być może na liście waszych noworocznych postanowień jest polepszenie jakości snu. I być może jesteście święcie przekonani, że położenie się o godzinę wcześniej załatwi sprawę. Otóż nie. Tutaj proponuję podejść do tematu całościowo.
Warto pół godziny przed snem odłożyć gdzieś na bok ekrany emitujące niebieskie światło. Warto włączyć tryb offline. Jeżeli uda nam się zastąpić budzik w telefonie takim klasycznym, będzie idealnie. Ale to nie wszystko. Zwróćmy też uwagę na to, na jakim śpimy materacu, bo bardzo często wydaje nam się, że odpowiedzialna za tą kiepską jakość snu jest jego zbyt krótka ilość, a czasami właśnie te bolące barki, te plecy, może się okazać, że śpimy na niewłaściwym materacu. No i tutaj niejednokrotnie mówiliśmy o tym, że ten oddech, to wyciszenie jest niezwykle ważne, więc mam nadzieję, że wrócicie do tego, skorzystacie i te 10 minut, wystarczy tyle, przed snem skupicie się na oddechu, a może uda Wam się chwilę pomedytować, to naprawdę może odmienić Wasz sen. Wiem, to były bardzo sztampowe przykłady noworocznych postanowień, ale nie oszukujmy się, co roku chcemy zmienić to samo i co roku nam nie wychodzi. Zastanawiam się, może właśnie to jest taki los tych noworocznych postanowień, że one z góry skazane są na porażkę. Dajcie znać, co myślicie i co w tym roku jest na Waszych listach rzeczy do zmiany. Ja na pewno zalecam Wam dużo luzu, dużo oddechu, spokoju, relaksu. Może właśnie nie ma się co spinać, może trzeba poczekać na odpowiedni moment, kiedy ta motywacja do zmiany będzie naprawdę bardzo, bardzo duża i wtedy wszystko się uda. Trzymam za Was bardzo mocno kciuki, dziękuję i do zobaczenia.